Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Lista wstydu artystów, którzy wystąpią w Opolu. Jacek Kurski nagrodzony za zasługi dla mediów publicznych, to nie jest żart. Co tam Kukuczka, co tam Rutkiewicz? Prawdziwymi zdobywcami Himalajów są rosyjscy propagandziści, Himalajów absurdu. Podręczniki od byłego europosła PiS-u. Tego dzieci będą uczyć się w szkołach? Oj, nieładnie, Trzaskowski przeprasza za brzydkie słowo. Gliński chciał zmieniać hymn, a będzie zmiana godła. Jak władza coś robi to po coś, czyli dlaczego nowy rejestr może budzić obawy. O tym m.in. opowiem Wam w telegraficznym skrócie, czyli subiektywnym przeglądzie wydarzeń. Czwartek, 9 czerwca, Maciej Orłoś, zapraszam na WTS. Zaczynamy od zbliżającego się wielkimi krokami 59. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Opublikowano pełną listę wykonawców. Są wśród nich osoby, których obecność nie zaskakuje, czyli na przykład Maryla Rodowicz, Golec Orkiestra, Justyna Steczkowska, Halina Frąckowiak, Helena Wądraczkowa, Sławomir, Andrzej Rosiewicz, Jan Pietrzak czy Rafał Brzozowski. Zaskakuje nieco brak Edyty Górniak czy Zenka Martyniuka. Natomiast na liście są nazwiska, które rzeczywiście zaskakują mniej lub bardziej, czyli na przykład Krzysztof Cugowski, Natasza Urbańska, Ania Rusowicz, Olga Bończyk, Janusz Radek, zespół Fil, Anna Wyszkolni, Sławek Uniatowski, Łukasz Zagrobelny czy Katarzyna Zerekwicka. W Opolu wystąpią też m.in. Sound and Grace, Kabaret Otto, Wojciech Cugowski, Zakopower, Pektus, Felicjan Adrzeńczak, Halina Młynkowa, Skaldowie, Grupa Vox, Andrzej Rybiński czy Marek Piekarczyk. Słuchajcie, nie zamierzam teraz znowu tłumaczyć, dlaczego niestosowne jest pokazywać się na festiwalu w Opolu, bo to moim zdaniem jest jasne jak słońce. Natomiast niektórzy najwyraźniej udają, że nie ma czegoś takiego jak obrzydliwa propaganda wiadomości czy TVP Info. I jak to powiedział przed laty trener Janusz Wójcik, kasa, misiu, kasa. A że wiadomości będą robić pewnie relacje z amfiteatru opolskiego, a że prezes Kurski zasiądzie pewnie na widowni, a co tam? Da się przeżyć. Potem trzeba się napić i zapomnieć, kogo obchodzą takie rzeczy jak wstyd czy żenada. Ale zaraz, może ja się jednak mylę, może przebywanie w niewielkiej odległości od Jacka Kurskiego to powód do dumy? No jakżeż? Przecież pan prezes otrzymał ostatnio prestiżową nagrodę Biało-Czerwone Róże, przyznawaną przez portal W Polityce. Na widowni śmietanka obozu szeroko rozumianej prawicy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. To przez niego Polacy znają obiektywne dane, wiedzą o osiągnięciach obozu politycznego pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Tak powiedział podczas uroczystości Michał Karnowski, publicysta sieci, współzałożyciel w Polityce.pl i członek zarządu grupy medialnej Fratria. Chyba dzięki niemu, a nie przez niego, tak powinno to brzmieć, choć faktycznie sformułowanie przez niego jest bliższe prawdzie, tak swoją drogą. TVP jest jedynym medium, oprócz oczywiście portali i dziennikarzy niepokornych, ale jedynym masowym medium rzetelnie relacjonującym działania dobrej zmiany, powiedział laureat, czyli prezes TVP Jacek Kurski, odbierając nagrodę. Panie prezesie, dobrze, że pan wspomniał o rzetelności telewizji polskiej, bo rzetelność to niewątpliwie słowo klucz. Rzetelność. Tak, TVP jest rzetelna, obiektywna, bezstronna, etyczna. To są te wartości, którymi powinny charakteryzować się media publiczne i pan to wprowadza w życie. I niech ci wszyscy lewaccy krytykanci się po prostu zamkną, okej? TVP jest rzetelna i jak powiedział klasyk, oni nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I jeszcze sugestia dla prezesa Kurskiego. Może warto pomyśleć o zmianie miejsca pracy. Czasem trzeba, żeby uniknąć wypalenia zawodowego. TVP już pan wyprowadził na prostą, to może teraz TVN. Tam się właśnie miejsce zwolniło po rezygnacji Edwarda Miszczaka. To by dopiero było, jakby się pan teraz zabrał za naprawianie TVN-u. Wow! A tak tylko podrzucam pomysł. Sprawa do przemyślenia. Przejdźmy teraz do poważnych wiadomości kreowanych niestety przez niepoważnych ludzi. Jeden z nich to taki rosyjski rach, no nie, może jednak Adam, albo powiedzmy Mowicz.
Chodzi o Władimira Sołowiowa, gwiazdę rosyjskiej prorządowej telewizji, tak zwanego komentatora i publicystę, który zna się na wszystkim, czyli na niczym. W jednym z ostatnich wystąpień na antenie groził Wielkiej Brytanii, że armia rosyjska może wkroczyć na jej terytorium. Gdzie się zatrzymamy? Cóż, tak jak już dziś wspomniałem, może na Stonehenge. Tak stwierdził Sołowiow. W pewnym sensie się z nim zgadzam. Rosja faktycznie może skończyć w Stonehenge. W takim sensie, że na skutek wojny cofnie się do neolitu. Tego, że rosyjska armia już teraz zachowuje się jak zgraja jaskiniowców, to nawet nie trzeba dodawać. A wiecie, po czym poznać osoby zajmujące się monitorowaniem rosyjskich mediów prorządowych? Nie wiem. Po zaczerwienionych czołach. Podrażnienia, a nawet rany nabywają od ciągłego facepalmowania i stukania się w głowę. To naturalna reakcja normalnego człowieka na produkowane tam dyrdymały. Kolejny przykład. Relacje z finału kobiecych rozgrywek w turnieju Rolanda Garrosa. Jak pewnie wiecie doskonale, nasza wspaniała rodaczka Iga Świątek po zwycięstwie w przemówieniu okazała wsparcie Ukrainie, co publiczność nagrodziła owacją. Zdaniem serwisu internetowego rosyjskiej telewizji Tsargrad, Świątek przemówieniem wprawiła publiczność w zakłopotanie i powinna się wstydzić swojego zachowania. To oczywiste kłamstwo, bo jak było, każdy mógł się przekonać. Mógł, jeśli tylko chciał, ale niestety duża część Rosjan woli słuchać słodkich kłamstw swoich propagandistów, niż włożyć nieco wysiłku w analizę faktów. Niestety nie jest to tylko przypadłość Rosjan, chociaż u nich przyniosło to tragiczne skutki. Niezły jest też Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji i jeden z naczelnych żołnierzy rosyjskiej propagandy. Bardzo jest od 24 lutego aktywny na Telegramie. W jednym z wpisów na przykład porównał Olafa Scholza do Hitlera. Naprawdę. I zobaczcie, co ostatnio napisał, tłumacząc swoją niechęć do Zachodu. Często jestem pytany, dlaczego moje posty w Telegramie są tak surowe. To dranie, palanty, maniacy chcą śmierci dla nas, dla Rosji i póki żyję, zrobię wszystko, aby zniknęli. Zastanówmy się, jak można by było Miedwiediewowi wytłumaczyć, dlaczego ten Zachód jest taki niemiły dla Rosji. Krytykuje, wprowadza sankcje, oskarża. No, faktycznie, właściwie... A few moments later. Rzeczywiście, jak to wytłumaczyć? No, dlaczego Zachód jest taki, jaki jest wobec Rosji? Cholera. I jeszcze chwilę o rosyjskiej propagandzie. Od nowego roku szkolnego w rosyjskich szkołach będą zajęcia z przedmiotu historia i teraźniejszość. Wiadomo było o tym od jakiegoś czasu, ale teraz zostały ujawnione fragmenty pierwszego przechodzącego procedurę dopuszczenia do użytku podręcznika. Znajdują się tam fragmenty atakujące Unię Europejską i szeroko pojęty Zachód, wymysły dotyczące rzekomej ideologii gender, oczernianie feminizmu itd., itd. A nie, przepraszam, to nie w Rosji, przepraszam bardzo, to w Polsce. Autorem podręcznika jest profesor Wojciech Roszkowski. Przedmiot, przypomnę, nazywa się Historia i teraźniejszość. Roszkowski to znany autor książek o historii XX wieku wydawanych w PRL-u w drugim obiegu, bo przedstawiały wersję historii niezgodną z linią partii rządzącej. Smutne jest to, że po 4 dekadach od jego wspaniałej działalności w opozycji demokratycznej sporo się zmieniło, bo teraz pisze takie podręczniki, które akurat władzy się podobają. Ale nic dziwnego. Jest osobiście związany z PiS-em. W 2004 roku trafił z listy tej partii do Europarlamentu. Teraz tradycyjny moment na autopromocję, ale krótki. Proszę Was otóż bardzo gorąco, patronujcie, lajkujcie, śledźcie, komentujcie i subskrybujcie. Jak pewnie zresztą wiecie, na moim kanale na YouTubie znaleźć można nie tylko WTS, ale na przykład rozmowy z różnymi ciekawymi gośćmi. Przyznam, że bardzo lubię wywiady, nie tylko te, które sam przeprowadzam. I potrafię docenić, jak sprytnie dziennikarz umie wyciągnąć prawdę ze swojego rozmówcy. To nie jest łatwe, szczególnie kiedy rozmawia się z politykiem, którego zawodem jest przecież udawanie, że jest kimś innym niż w rzeczywistości. Misterna sztuka wymuszenia szczerości udała się ostatnio Kubie Wojewódzkiemu i Piotrowi Kędzierskiemu w rozmowie z prezydentem Warszawy i Robertem Redfordem Platformy Obywatelskiej i Rafałem Trzaskowskim. Otóż Trzaskowski przyznał w rozmowie z oboma panami, że jest dupkiem. W tym kraju nie ma takich zwierząt, jest żubr,
No, może nie do końca. Przyznał, że w młodości był dupiarzem, czyli że uganiał się za dziewczynami. A więc dupek, dupiarz, wy decydujcie. Prezydent Warszawy oczywiście po emisji programu przeprosił za użycie tego obraźliwego dla kobiet określenia. Właściwie nie tyle po emisji programu, co po tym, jak się zrobiła afera. Bo nie łudźmy się, że zżerały go wyrzuty sumienia. Na pocieszenie dla miłośników Rafała Trzaskowskiego, jego kontrkandydat w ostatnich wyborach samorządowych, niedoszły prezydent Warszawy Patryk Jaki, obecnie eurodeputowany, też zaliczył wpadkę, tylko że modową. Podczas wystąpienia w Europarlamencie miał na sobie spodnie od piżamy, przynajmniej tak to wyglądało. Jaki potem przekonywał, że to modne i eleganckie spodnie, tyle że ze sznureczkiem w pasie. No cóż, może i modne, ale nawet w modnych ubraniach można wyglądać kiepsko. Nawiasem mówiąc, to jest znamienne, że o Patryku Jakim słychać nie jak zrobi coś ważnego, ale głównie wtedy, kiedy się dziwnie ubierze. Poprzednio pamiętam, że słyszałem o nim, jak przebrał się za członka gangu Olsena. Ze świata mody przenieśmy się teraz do świata kultury, bo tuż za rogiem czai się Antoni. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy wyjątkowo od sportu, bo właśnie jestem świeżo po obejrzeniu meczu Polska-Belgia, w którym dosadnie nam pokazano, cześć Baciuś, że jeszcze nie mamy podejścia do piłki na wysokim światowym poziomie i rozjechano nas 6-1, ale na szczęście zdecydowanie lepiej radzimy sobie w siatkówce i Polska zdecydowanie wygrała z Argentyną w meczu w ramach Ligi Narodów. Wystarczy zamienić na chwilę nogę na rękę i od razu jakoś to idzie. 3 punkty zdobyte na początek ligi to całkiem dobry początek. Tymczasem w Warszawie rozpoczął się festiwal filmów dla dorosłych, który zresztą miałem ciche marzenie poprowadzić. W każdym razie znalazła się grupa entuzjastów, która przyszła tłumnie oglądać wybrane filmy, ale znalazła się też grupa osób, która postanowiła się wspólnie pomodlić przed wejściem do kina. Co ciekawe, protest różańcowy zorganizował prawicowy publicysta Paweł Ozdoba, który jakiś czas temu stwierdził na przykład, że w Polsce ludzie się rozwodzą, bo naoglądali się mody na sukces. A na koniec smutna wiadomość, szanowni państwo, bo odeszła pani Maja Lidia Kossakowska, nazywana pierwszą damą polskiej fantastyki. Teraz temat ciężki, ale niezwykle ważny, tak zwany rejestr ciąż. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w Państwowym Systemie Informacji Medycznej będą teraz umieszczone informacje o tym, czy dana osoba jest w ciąży, czy nie. Jest to zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej i ma ułatwić pracę medykom, którzy na przykład nie będą musieli za każdym razem dopytywać pacjentki o to, czy jest w ciąży, tylko od razu znajdą taką informację w komputerze. No, fajne i proste, prawda? To dlaczego w związku z ogłoszeniem rozporządzenia rozległy się głosy zaniepokojenia, a nawet protestów? Chodzi oczywiście o stosunek naszych rządzących do pewnej procedury medycznej na literę A, której tak bardzo nie znosi nasza prawica, bo daje kobietom to, czego nasi konserwatyści nie cierpią – swobodę decydowania o sobie. W ubiegłym roku Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wprost bagatelizował skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętacie, tego, który wywołał protesty w całej Polsce, a także najprawdopodobniej doprowadził do śmierci kobiety, której lekarze obawiali się udzielić pomocy w obawie przed prokuratorem. Prezes PiS stwierdził wtedy, że każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie ten zabieg załatwić za granicą. Rejestr może spowodować, że i to stanie się ekstremalnie ryzykowne. Jeśli informacja o ciąży znajdzie się w ogólnopolskim systemie, a kobieta wróci z zagranicy i nagle już nie będzie w ciąży, to co wtedy? Oczywiście jest tajemnica lekarska, ale jest też Zbigniew Ziobro i jego zamiłowanie do łamania kręgosłupów i naginania prawa do własnych potrzeb. Pojawia się więc kolejna sprawa, w której trzeba będzie bardzo uważnie patrzeć władzy na ręce, a przecież już wcześniej można było dostać oczopląsu. To będzie jedno z najbardziej innowacyjnych godeł na świecie. Pierwsze godło mechaniczne. Zdaniem decydentów orzeł jest już przestarzały i nie pasuje do współczesnych wyzwań geopolitycznych. O dziwo idea znajduje poparcie pośród wszystkich stronnictw politycznych, bo każdy ma coś do orła. Jednym nie odpowiada, że orzeł jest również w godle Rosji, innym, że w godle Niemiec, jednym, że to godzi w prawa zwierząt, innym, że orzeł jest zbyt laicki, jedni z ptaków woleliby gołębia, inni sępa. W ramach kompromisu postanowiono więc odejść od konwenansów i postawić na sztukę nowoczesną. Konkretnie jedno dzieło, którego przekaz jest bliski sercu chyba wszystkich Polaków na Rumie. To mechaniczna rzeźba brytyjskiego artysty Nicka Remage'a pod tytułem Cegła, przedstawiająca, zresztą zobaczcie sami.
No i przyznajcie, czyż nietrafnie oddaje naszego narodowego ducha? Czyż nie budzimy się wszyscy z myślą, że polskość to właśnie ciągłe walenie głową w ścianę? Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie. Rano boję się otworzyć oczy. Ze strachu przed świtem. To oczywiście żarty, nikt godła zmieniać nie będzie. Choć co jakiś czas pojawiają się głosy w tej sprawie. A to, żeby mu odebrać koronę, a to, żeby mu dodać krzyżyk. Co w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że wicepremier Gliński nawet hymn chciał pozmieniać, a Jarosław Kaczyński to już nawet go pozmieniał lata temu, sugerując powrót ziemi polskiej do Wolski. Póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Wolski. Orzeł na szczęście czeka z ostrymi szponami na wszystkich, którzy chcieliby mu uszknąć choćby piórka i groźnie patrzy na kalających własne gniazdo. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że nawet wniósł petycję do WWF-u o usunięcie go z sali sejmowej. Ja go doskonale rozumiem. Przetrzymywanie tam uważa za objaw znęcania się nad zwierzętami. No dobrze, moi drodzy, liczę na wasze komentarze, sugestie, uwagi, pozdrowienia. A teraz to ja pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kolejny WTS już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć! A patronów zapraszam na specjalny dodatek tylko dla nich na Facebooku.